No cześć! Dzisiejszy odcinek zaczynamy od najlepszego na świecie hiszpańskiego espresso. Nie ma na całym świecie lepszej kawy przy drodze niż w Hiszpanii. Przed nami wielka wyprawa z prawie samego dołu Europy, aż na prawie samą górę Europy. Dlatego po drodze obowiązkowo wstępujemy na Eurovac po paliwo. Tam, gdzie dzieje się transport, jest oczywiście Eurovac. Przy okazji pokażę Wam, jak można sobie fajnie planować tankowanie i sprawdzać ceny paliw na aplikacji Eurovac. Też jest paliwo jeszcze tańsze, ale w Niemczech porównajmy. No a potem ruszamy na zakupy. Więc chodzi mi tak naprawdę tylko i wyłącznie o wino. Kierunek Polska, dlatego trzeba skorzystać z sytuacji i kupić najlepsze hiszpańskie wino. Chodzi mi tak naprawdę tylko i wyłącznie o wino. Pokażę Wam trasę, którą mamy do przejechania i na końcu lekka zmiana planów. Niespodzianka. Ale zobaczycie sami. Usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Dzień dobry. Dzisiaj o 7 rano, tak zgłosiłam, czekała już pani od ochrony, żeby mi otworzyć bramę. Więc zebrałam się czym prędzej i pojechałam. Ale musiałam oczywiście teraz już stanąć na pierwszej stacji, żeby skorzystać z toalety, bo tam wszystko było pozamykane. Kawa, podwójne espresso hiszpańskie. Nie ma na całym świecie lepszej kawy przy drodze niż w Hiszpanii. Nie ma na całym świecie lepszych pączków w czekoladzie niż w Hiszpanii. Teraz możemy jechać dalej, słuchając hiszpańskiej muzyki i celując w Eurovac, bo musimy jeszcze dotankować. Ładunek jest ciężki, jadę na pełnym obciążeniu. Volvi się będzie musiał napracować, żeby wydobyć się z tego dołu. Jesteśmy na samym, dobra, nie na samym, ale jesteśmy na dole Europy, a jedziemy w górę. Wy wiecie, jakie to jest ciężkie, wytargać tyle ładunków w górę. No, ale mój Volvi to zrobi. Jedziemy. Tam, gdzie dzieje się transport, jest oczywiście Eurovac, więc nie dziwne, że przy AP7 w Hiszpanii, na trzecim zjeździe, zaraz przy autostradzie, 20 km przed granicą z Francją, jest Eurovac Truck Park, gdzie właśnie będę tankować. Dobra, z ciekawości sobie sprawdzę cenę paliwa w aplikacji Eurovac. No i taka jest cena dzisiaj dla mnie. Dla porównania ceny we Francji już gdzieś tam, tylko już nie na Eurovacu, bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że na Eurovacu, na oryginalnych Eurovacach, czyli takich jak tutaj, też jest paliwo jeszcze tańsze, ale w Niemczech porównajmy, tylko to jest gdzieś tak w centrum. No, tańsze, znaczy droższe. Dobra. A tak wyglądają toalety. Jest czysto. I jest słonecznie. Dobra, idę tankować. Eurovac ma absolutnie wszystko, począwszy od kart paliwowych, co za tym idzie zwrot podatku VAT z zagranicy,
Ma także opłaty drogowe, wszystkie opłaty drogowe, wszystkie urządzenia jakie mam właśnie z Eurowag, czyli paliwo, opłaty drogowe, usługi finansowe, telematyka, wszystko to znajdziecie w Eurowag. Ja z Eurowag korzystam osobiście w Imagination już drugi rok. Co najbardziej lubię w Eurowagu to, że mam wszystkie rzeczy w jednym miejscu. Bardzo mocno ograniczona administracja, co dla mnie, takiej jednoosobowej działalności, ma kolosalne znaczenie. Paliwo AdBlue zatankowane, teraz możemy jechać dalej na zakupy. Moja księgowa zresztą też sobie chwali, bo ma wszystkie faktury 2 razy w miesiącu w jednym miejscu, więc sobie zbiera, księguje i też ma mniej pracy. A jeżeli księgowa ma mniej pracy, to ja mniej płacę za księgowość. Dobrze, potankowane, jedziemy. W końcu sobie to muszę zapisać tego Eurowaga w nawigacji. Nigdy go jakoś do tej pory nie zapisałam. Zawsze pamiętam, że na 3. zjeździe, ale w sumie dalej nie zapisuję, nie wiadomo czego. Mamy paliwo, mamy AdBlue, dobrze zatankowane. Jest kluczyk, jest karta, chyba nic nie zostawiła. Baki zamknięte. No dobrze, to wszystko. Jedziemy. Salida, czyli exit, czyli wyjazd. No i mamy po prawej stronie Escudero i tu będziemy robić zakupy, ale żeby tutaj zrobić zakupy, musimy stanąć na parkingu po lewej stronie, który tu widać, a żeby tam zjechać, trzeba dojechać do ronda 300 metrów dalej i zawrócić. Widzę, że po lewej stronie są miejsca, więc jakoś to będzie. Tutaj na końcu zawsze jest zostawione takie koło do zawracania i jest, ale normalnie tych ciężarówek tutaj z tyłu nie ma. Jest troszkę ciasno jak na moją wagę, no ale nic, no trudno, tak już dojechałam. I tutaj widzę miejsce dla nas. W sumie tutaj. Ale ja dzisiaj jeżdżę, powiem wam szczerze, że ostatnio kurwa, dalej uderzyłam. Jeżeli nigdy nie byliście tutaj na tak zwanej żargonowo, jak to się mówi w naszym polskim żargonie trackerskim, Janguera, tak naprawdę La Janguera. Dojazd jest bardzo prosty. Zjeżdżacie drugim zjazdem z autostrady AP7. Tam są zakazy. Tam jest napisane, że są zakazy dla ciężarówek, ale to są zakazy dla tranzytu. Jak się zjeżdża coś załatwić, zatankować na przykład, czy tak dużo kierowców zjeżdża na zakupy, to absolutnie nie ma żadnego problemu. Nigdy w życiu nie słyszałam od kierowcy, żeby miał tutaj problem. Co ciekawe, zjeżdżają tutaj też ADR-y. Tutaj jest niby zakaz ADR-ów, ale to dalej jest taki zakaz tranzytowy po to, żeby ciężarówki jeździły autostradami, a nie nacjonalkami. Ja jeszcze jak zaczynałam jeździć w 2011-2012 na Hiszpanię, to od 3. zjazdu można było jechać tą Carretera Nacional Duo albo DOS, czyli N2, a później już prowadzili tak stopniowo, że całkowicie tą nacjonalkę zamknęli dla ciężarówek. Ciężarówki już tutaj w tej takiej najbardziej turystycznej części wzdłuż Costa Brava muszą jeździć AP7, czyli autostradą płatną. Ale generalnie, wracając do tematu, zjeżdżacie drugim zjazdem i tutaj macie naprawdę strasznie dużo różnych marketów. Większych, mniejszych, jest strasznie dużo stacji do tankowania. Tutaj wszyscy zjeżdżają tankować, robić zakupy, bo jak wiadomo jak to jest, że u nas jest ciężko dla kierowców, żeby gdziekolwiek zrobić zakupy. Ja akurat sobie upodobałam to Escudero z tego względu, że jest małe i jest wszystko co potrzeba i mają dobre wina, ale wiadomo kto co czego potrzebuje. Ja jadę do Polski, więc z jedzenia nic nie będę raczej kupować. Wodę też jeszcze mam, więc chodzi mi tak naprawdę tylko i wyłącznie o wino. Dlatego mówię Aleksowi: Aleks, Hiszpania nie byłaby zła. Hiszpania nie byłaby zła. No i jestem. Mówię, no i jestem. Idziemy. Gdybyście tutaj przypadkiem zajechali i byli po całym dniu pracy i byli głodni, to ta restauracja ma menu trackerskie. To nie oznacza, że jest jakieś tanie. To chyba z 20 euro trzeba wydać za
za taki 3-daniowy obiad. Ale ja pamiętam, że zjadłam ten obiad, to jeszcze drugiego dnia go czułam, bo był taki ogromny, było dużo mięsa. I generalnie był pyszny, ale był ogromny. To wino jest bardzo popularne w Polsce. Hiszpańskie wina musujące, według mnie lepsze od francuskich. Wiadomo, że we Francji najbardziej znany jest szampan, ale tutaj, jak widzicie, możecie kupić kawy. Metoda tradycjonalna, co oznacza, że nie jest tłoczony tam gaz, tak jak na przykład do włoskiego prosecco, tylko ono sobie naturalnie fermentuje i naturalnie gazuje. W tej cenie kupicie naprawdę już dobre wina musujące hiszpańskie, naprawdę dobre. Więc te wszystkie dolne półki, one są na dole, a ja mam je wszystkie wypróbowane. Dużo ich wożę do mojej siostry. Te są już dostępne w Niemczech, dosyć popularne. Te według mnie są ok, ale już nie są wcale takie tanie. Ale te wszystkie jak najbardziej. Tak, tam już widzę, że są prosecco. Prosecco jest włoskie. Tak dla porównania widzicie ceny. No ale po co we Włoszech? Po co w Hiszpanii kupować włoskie rzeczy? W Hiszpanii się kupuje hiszpańskie, nie? To co? Bierzemy coś. Metoda tradycjonalna. Sek to już nie będzie. Semisek. Co tu jeszcze weźmiemy? Metoda tradycjonalna. Ty jedziesz ze mną. Też bierzemy. Whisky. Jakbyście byli zainteresowani cenami. To są chyba jakieś specjalne edycje. Ja nie jestem kompletnie zainteresowana whisky, więc przejdźmy do jakichś zwykłych. Tutaj to chyba są rumy, tak? Czy co to jest? Ja też się nie znam. Dobra. To Was może interesować. Albo pewnie to. $21 za ile? Litr. Tak pewnie w kontekście porównania do innych sklepów. Jeżeli tutaj kupujecie. No dobrze. To mnie interesuje najbardziej okolik. Jeżeli lubicie dobre hiszpańskie czerwone wino, to Wam polecę jedno. O, to. Nie jest tanie, ale w Polsce pewnie będzie kosztować pod 200 zł, a jest naprawdę, naprawdę dobre. Jest pyszne. Jak się znacie. Bo jak nie, no to na przykład będzie dobre. To będzie dobre. A jeszcze będzie w tańszej edycji i też dobre. Oto, żółte. One są wszystkie oczywiście wytrawne. O, przecież ono tutaj jest, widzicie? No, one są spoko według mnie. Ale na specjalne okazje to. No właśnie, jeżeli chodzi o wina. No ale sami widzicie, jaka jest ogromna różnica. Skoro mogę wziąć, skoro jadę do Polski. O właśnie, oliwę z oliwek też potrzebuję. Ceny z oliwek. Ale ja lubię takie mętne. No, taka, patrzcie. Ale to będzie pyszne. Trochę duża, kurczę. I wysoka, dużo miejsca będzie zajmować, ale może też będzie tak, że jakoś ją rozlejemy do czegoś. Ale będzie pyszne. No, całe mnóstwo oliw. Jakie są ceny? Średnio. Oczywiście. 35 €. Dobrze, to są mniejsze. Tutaj wiadomo, że kraj oliwek. Samo. I jeszcze więcej oliwek. Oczywiście są też takie rzeczy do gotowania i to na większą skalę nawet. No dobra, ale tylko jedno. Tylko jedno. Dobrze. Oczywiście z koszykiem tutaj się jedzie normalnie na parking. Odwiozą koszyk. Pół schowka wina.
Jeszcze by się więcej zmieściło, ale tyle starczy, bez przesady. Jak jest za dużo na stanie, to później się zwiększa picie. I można zostać alkoholikiem, a po co? To dla przyjemności ma być. Jak widzicie, wielu kierowców polskich tu jest. Jedziemy dalej, a tam przyjechał taki jakby bracik Volvusia. Pan taki co prawda ma kolorowe, powiedzmy, ale ładna czarna kabina. Wydaje mi się, że on był na tych targach Volvo Jastrzębiu, na torze Jastrząb. Powoli Volvuniu. Niech się grzeje, warunek ciężki. Ja się za to rozbieram. Może jakieś zdjęcie zrobić na Insta? Muszę pokładać to wszystko. Zamknąć schowek. Ach, kupiłam sobie swoją ulubioną wodę. To jest woda, dzięki której nauczyłam się pić czystą wodę. Jak zaczynałam jeździć, to piłam chyba tak wszyscy kierowcy, to tylko popadło. Ale czystej wody nie lubiłam. I powiem wam szczerze, że jak trafiłam na tą wodę, to ona się nazywa Solán de Cabras. Jest droższa, no ale skoro dzięki niej piję już od wielu lat zwykłą wodę, to się opłacało. Solán de Cabras. Gdybym miała podać taką idealną wodę, do której można porównywać wszelkie inne wody, to jest właśnie ta. Ona jest po prostu idealna. Woda idealna. Ciężko uwierzyć, że coś takiego istnieje, ale naprawdę tak jest. Dobra, bo mnie tutaj teraz blokują, a my już idziemy dalej. Może bym w ogóle ustawiła w takim razie w międzyczasie ten cel, Międzyrzecze Górne, tam jedziemy. Godzina stracona na te zakupy, no ale trudno. Jak inaczej zrobić? Przez Czechy mnie kieruje. No nic, dzisiaj tak czy tak na pewno jedziemy w kierunku Lyonu, a później sobie sprawdzimy na mapach jakiś, którędy nam się najbardziej opłaca, ale mi się coś tu widzi, że to będzie bardziej lepiej przez Drezno jechać, już wam pokazuję. Takie TomTom podpowiada opcje. TomTom oczywiście nie bierze pod uwagę cen dróg. Jakbyśmy jechali tutaj przez Pragę i Praga to opcja do zakorkowania, to myślę, że raczej pojedziemy tak. Zile, chociaż jest dużo dłużej. Widzicie? To jest ta trasa, którą wybrałam, 2129 km. Chociaż czekajcie, bo ta tutaj jeszcze zahaczyła o Szwajcarię, to nie, proszę Państwa. Raczej spróbujmy, mówiłam o tej. No, to jest jeszcze najdłuższe. No nic, dobra, tak czy tak do Lyonu dzisiaj raczej nie dojedziemy. Znaczy może dojedziemy, ale dosłownie do Lyonu w ogóle. Lyon jest tak, to też w ogóle. No nic, zobaczymy. Z powrotem wjeżdżamy na autostradę w relacji Barcelona-Perpignan. Dawniej tutaj wszędzie były bramki na autostradach hiszpańskich, ale Hiszpanie już też przeszli na pobieranie opłat na podstawie odbiornika GPS. Nie ma bramek, nie ma zatrzymywania się, nie ma korków. No i teraz będziemy za chwilkę mijać po prawej stronie sklep, w którym robiliśmy zakupy. Gdyby robić właśnie gdzieś zakupy w tych dużych marketach zaraz przy zjeździe, to nie trzeba by było się cofać z powrotem do drugiego zjazdu na wyjazd, no ale niestety tam jest wyjazd z tego parkingu e-skuteru tylko w prawo, więc no de facto zawracamy, ale gdybyście się zatrzymali na innym parkingu, to później jedziecie dalej już w stronę granicy i wjeżdżacie na autostradę pierwszym zjazdem, czyli zjeżdżacie drugim i później od razu wyjeżdżacie pierwszym, więc jest tak mniej straconych kilometrów, a tu po prawej staliśmy. Teraz przed nami podjazd pod wielką górę, na szczycie której znajduje się granica.
No i dojeżdżamy do miejsca, w którym spędzimy weekend. Dojechałaś do zaznaczonego punktu trasy. Następnie wykonaj zwrot o 180 stopni. No i to by było tyle na dziś. Troszeczkę zmieniłam swój pierwotny plan z tego względu, że potrzebuję, no mam 40 godzin w tym tygodniu. Akurat zostaje 50 na przyszły. W przyszłym tygodniu potrzebuję dużo godzin, a jednocześnie mam dużo pracy biurowej. Kolega mi wysłał zdjęcie, stoi nad Lyonem, szaro, buro, deszczowo i sobie pomyślałam, mam tyle pracy takiej biurowej, dużo pracy strategicznej, planowania, uporządkowania. Jeszcze dostałam listę faktur, której brakuje od księgowości. Będę musiała poszukać, będę musiała przeszukać schowki, bo ja wiem, że ja czasami jakieś takie świstki bieżące wrzucam gdzieś tam i także, żeby jeszcze zamknąć rok, to jest coś, co muszę ewidentnie zrobić w ten weekend, a jednocześnie mam kilka spotkań zespołowych umówionych już na ten weekend, na dziś i na jutro, więc też muszę mieć głowę świeżą, bo bardzo jakieś takie kreatywne i nowe rzeczy się tworzą, więc też nie mogę być jakoś zmęczona. I stwierdziłam, że w związku z tym, że stałam już tutaj kilka razy, jest tutaj bezpiecznie, nie jest tak super cicho jak lubię, bo jednak z tyłu jest autostrada, ale jest cisza, jest spokój, jest parking jakiś taki nie najdroższy. Jednocześnie jest dosyć blisko do centrum, jak będę miała jednak natchnienie na przykład jutro po tych wszystkich spotkaniach wziąć taksówkę czy się przejść i pozwiedzać, zobaczyć centrum Nimes. Ja w ogóle nie wiem jak to Nimes. Powiedzcie mi jak to się wymawia. Znając Francuzów to pewnie się wymawia typu Nim. No ale ja nie wiem, czy ja zakończyłam to, czy nie w ogóle. No więc generalnie to po prostu potrzebuję się wziąć do roboty z jednej strony, z drugiej strony potrzebuję się czuć dobrze, być w miarę wypoczęta. Z trzeciej strony chcę mieć ładną pogodę, a tu jest fajnie ciepło, 16 stopni. Z czwartej strony ładunek tak naprawdę miał być załadowany dopiero w poniedziałek, więc tak czy tak będę do przodu i mam czas. No i mam jeszcze dużo roboty biurowej, więc zostaję tutaj na weekend i tu jest bezpiecznie, a biorąc pod uwagę to, że ostatnio jednak dobrali mi się do Baków, a ja tankowałam, a tutaj już na tej trasie do Lyonu nie znam żadnego takiego fajnego parkingu. Oczywiście są jeszcze takie parkingi jakby przyautostradowe, gdzie się też wjeżdża, jest szlaban i tam jest bezpiecznie i są płatne, ale tam jest zawsze taki burdel, tam jest zawsze tak źle i jest zawsze tak ciasno i generalnie to mi się nie podoba. Cześć. Lidl, no. Lidl? Lidl, Kaufland. Nie wiem, bo ja nie byłam, ale Google Maps sprawdź. No, restaurant, normal, Maps restaurant. Bo jest tam, za szlabanem. Za szlabanem jest restauracja, widziałam, ale ja tutaj stałam kilka razy tylko na noc. Aha. A na weekend też nie stałam, to nie wiem. A weekend, no. Ja stoję teraz na weekend, ale na weekend pierwszy raz. Parking, good? Yeah. Tak, tak, No tak. problem. No, nie. Dziękuję. Nie ma problemu. Czarny Volvo, polskie tablice. Ale w sumie nie wiem jaka narodowość, że tak po polsku ładnie mówi. Znaczy to... Ale się rozgadałam już, dobra, niepotrzebne. W każdym razie weekend jeszcze po stronie południowej. Bo to jest tak, że tak do 100 km na południe od Lyonu jest jeszcze południe, jest słońce, jest zapach południa, jest południowa roślinność, architektura i tak dalej. A od Lyonu w górę już są tematy bardziej powiedziałabym ardeńskie. Od gór Arden. Czyli deszczowo, brzydko, szaro, burą, więc z roboty. Jeszcze jedno. W takich miejscach, gdzie jest tak, że widzicie, jest szlaban, są kamery, ale tak naprawdę to nigdy nie wiem, może te kamery działają. Ja w takich miejscach, gdzie jest teoretycznie bezpiecznie, ale nie czuję się na 100%, to robię tak, że staję w samym centrum, staję gdzieś przy toaletach, przy szlabanach, staję tam,
gdzie się ludzie kręcą. Tu będą kierowcy chodzić do toalety, tu kierowcy wjeżdżają, tu wyjeżdżają. Wszyscy od razu jak przyjechałam mnie widzieli, więc wszyscy kojarzą, że jest dziewczyna. Wszyscy będą tam, jak będą chodzić, to będą zawsze zerkać. Jakby się coś stało, to zawsze już potencjalnie ktoś coś widział, ktoś coś być może wie. Ja wiem, że tutaj jest jakieś wiele osób, którzy nie jeżdżą i pewnie do głowy może wam przychodzić, czy w takim razie jak cię widzieli kierowcy, to czy się będziesz czuła bezpieczna, czy cię nie będą zaczepiać i tak dalej, ale to jest tak właśnie, zawsze mówię, że jeżeli ja czuję jakieś niebezpieczeństwo na drodze, jak jestem w trasie, dziewczyna jechała, widzicie? Przyjechała para rumuńska, pomachała. Jeżeli ja się kiedykolwiek czuję zagrożona w trasie, to nigdy, jak 12 lat już jeżdżę, nigdy w życiu się nie czułam zagrożona ze strony kierowców. Raczej właśnie widzicie, jak tutaj wjechałam, zrobiłam rundkę honorową po parkingu, wszyscy mnie widzieli, bo ja właśnie się czuję bezpiecznie w takiej sytuacji. Ja wiem, że mężczyźni też mają taki instynkt, że jak widzą kobietę, to się w jakimś sensie się czują za nią odpowiedzialni i ja się czuję bezpiecznie wśród tych mężczyzn. I jeżeli się czuję niebezpiecznie, zagrożona, to tylko ze strony właśnie takich ludzi, co przyjeżdżają na parking kraść albo przyjeżdżają i coś by, nie wiem co, ale nigdy w życiu ze strony kierowców. Więc stoję właśnie specjalnie tak w centrum. Tutaj na pewno będę bezpieczna. I już się tyle rozgadałam. Do roboty. A! Jeszcze wiem, co chciałam wam powiedzieć. Że będę chciała pewnie Volviemu felgi umyć, bo są brzydkie i będę miała też zaraz wodę pod nosem. I to też jest ważne. Widzę, że ta dziewczyna też zajeżdża koło mnie. Tylko kurde, chłodnie mają. Albo wyjeżdżają już? Nie. Może nie jest włączona chłodna, skoro stoją na weekend w sumie. A może nie na weekend, tylko 9. Nie wiem. Dobra.